Starożytna Persja, nieustraszona, potężna, bezlitosna. Przez wieki otoczona mgłą tajemnicy. Imperium, które nie miało sobie równych w podbojach i bogactwach. By stworzyć Imperium Perskie, największe na świecie, trzeba było być wspaniałym wodzem. Od Afryki Północnej po Azję była to cywilizacja kierowana rękami nadzwyczajnych ludzi, ambitnych i potężnych. Cyrus Wielki to jeden z nielicznych władców, którzy zasłużyli na ten przydomek. W Imperium Perskim powstały jedne z najwspanialszych cudów inżynierii w dziejach świata. Majestatyczne pałace na środku pustyni, drogi, mosty i kanały. Wszyscy słyszeli o kanale Sueskim, ale kto słyszał o kanale Dariusza? Na horyzoncie zbierały się jednak czarne chmury. Zatarg z Grecją doprowadził do starcia, które miało odmienić losy świata i ukształtować cywilizację Zachodu na następne tysiąclecia. Jak powstaje imperium? Persowie. 330 rok przed naszą erą. Młody król macedoński podbija Imperium Perskie i wprowadza swoją armię do Persepolis, jego wspaniałej stolicy. To Aleksander Wielki, wielbiciel perskich władców. Wieczorem grecka uczta zwycięstwa zmienia się w szaloną pijatykę. Do świtu Persepolis, perła w koronie imperium ze swoimi wspaniałymi pałacami, zmienia się w dymiące zgliszcza. Ponad 2,5 tysiąca lat później te ruiny stanowią świadectwo wspaniałości zapomnianej cywilizacji. Persja z jej zbytkiem, bajecznymi gobelinami i pięknymi dywanami kojarzy mi się z puchatym perskim kotem mojej matki o imieniu Otis. Nie mogę jednak nie pamiętać o niezwykłym królu Cyrusie Wielkim, który wierzył w religijną i kulturową tolerancję i który uwolnił Żydów z niewoli babilońskiej. Dzień dobry, nazywam się Peter Weller. Witam w Imperium Perskim. 4000 lat przed Chrystusem dwa koczownicze plemiona zapuściły się na żyzną, ale upalną irańską równinę. Medowie nadeszli od północy, Persowie od południa. Byli nomadami, bardziej niż podboje interesowało ich przetrwanie. Musieli nauczyć się uprawy żyznej ziemi irańskiego płaskowyżu. Potrzebowali jednak wody. Persowie zniknęliby może w mrokach dziejów, gdyby nie odkryli tajemnicy nawadniania, czyli kierowania wody na swoje pola i do swoich miast. Co ciekawe, czerpali wodę nie z rzek, jezior lub morza, lecz ze skał. Dzięki ludzkiej pomysłowości i determinacji spalony słońcem region zmienił się w kwitnącą Persję. 3000 lat temu koczowniczy Persowie przemierzali suchy irański płaskowyż. By znaleźć wodę, pokonywali wielkie odległości. Uzyskanie stałych źródeł wody wymagało interwencji inżynierów, geologów i kapłanów w jednym, zwanych mukani. Za pomocą prymitywnych kamiennych narzędzi mukani mieli stworzyć podwaliny Imperium Perskiego. System podziemnych kanałów irygacyjnych, zwanych kanat. Wykorzystali grawitację oraz ukształtowanie terenu swojej nowej ojczyzny, obniżającego się stopniowo od masywu Elbrusa po Zatokę Perską. Najpierw kopano studnie, potem powstawały krótkie, poziome tunele. Dalej w odległości kilkuset metrów kopano kolejne studnie i następne kanały. Kanaty mogły mieć 20, 30, nawet 40 km długości. Podziemny kanał musiał się stykać z warstwą wodonośną pod odpowiednim kątem.
Nachylenie było kluczem do sukcesu. Jedna jednostka w pionie na 100 jednostek w poziomie. Nie za duże. To powodowałoby erozję kanału. I nie za małe. Wtedy woda nie płynęłaby w wymaganym kierunku. 2000 lat przed rzymskimi akweduktami Persowie przesyłali olbrzymie ilości wody na duże odległości w suchym, gorącym klimacie z minimalnymi stratami. Woda oznacza żywność. Technologia znajdowania i przesyłania wody była marchewką, którą Persowie kusili swoich sąsiadów. Około 700 roku przed naszą erą niejaki Achemenes zjednoczył okoliczne plemiona i założył dynastię. Okres jej wspaniałości przypadł na rządy człowieka, którego chciałbym poznać. To Cyrus Wielki. Cyrus stworzył imperium. Bez wątpienia był świetnym żołnierzem, ale także geniuszem politycznym. Umiał rządzić ludźmi. Historycy nazywają go humanistą. Żydzi widzą w nim zbawiciela. Jego własny lud zwał go ojcem. Nawet greccy Jonowie, których podbił, uważali go za prawego władcę. Cyrus Wielki zasiadł na tronie w 559 roku przed naszą erą. Dynastia Achemenidów dopiero rosła w siłę. Ich panowanie miało odmienić bieg dziejów i na nowo zdefiniować pojęcie architektury. Jeśli przyjrzymy się ludziom, którzy ukształtowali nasz świat, Cyrus Wielki należy do nielicznych, którzy naprawdę zasługują na ten przydomek. Imperium, którym władał, było największe w dziejach starożytnego świata i nie tylko. Do roku 554 przed naszą erą Cyrus pokonał wszystkich rywali i został jedynym panem Persji. Nadszedł czas, by podbić świat. Jeśli chciał stworzyć imperium, potrzebował stolicy, symbolu jego wspaniałości. W roku 550 przed naszą erą Cyrus rozpoczął jeden z najambitniejszych projektów budowlanych starożytności. Wzniósł pierwszą wielką stolicę Persji, Pasargad, na terenie obecnego Iranu. Cyrus był miłośnikiem innowacji, miał też duże wymagania. Przy swoich projektach wykorzystywał wynalazki i rozwiązania innych podbitych ludów. Podobnie jak Rzymianie, wiele wieków później Persowie przejmowali pomysły i idee podbitych ludów, rozwijając je na własny użytek. W Pasargadach widać wpływy tak odległych krain jak Asyria, Egipt lub Azja Mniejsza. Kamieniarze, cieśle, ceglarze, rzeźbiarze. Wiemy, że sprowadzano ich z różnych zakątków imperium. Dziś, ponad 2,5 tysiąca lat później, te ruiny są jedyną pozostałością pierwszej wspaniałej stolicy Persów. Chlubą Pasargadów były dwa majestatyczne pałace, otoczone parkiem i wspaniałymi ogrodami. To tam narodziła się Paradajzja, czteroczęściowy, ogrodzony perski ogród. Ogrody były poprzecinane wykutymi w wapieniu kanałami o długości ponad 1000 metrów. Co 16 metrów znajdował się mały basen. Paradajzja z Pasargadów przez następne 2000-lecia była pierwowzorem dla wielu niezwykłych ogrodów świata. Cechą charakterystyczną Paradajzji są formy geometryczne. Oprócz kwadratów, prostokątów są też formy kwiatowe, cyprysy, trawy, lilie i inna roślinność. To pierwowzór współczesnego parku.
Kiedy budowano Pasargady, Cyrus podbijał kolejnych sąsiadów. Był jednak królem niezwykłym. Nie niewolił nowych poddanych. W starożytności była to rewolucyjna koncepcja. Szanował lokalne wierzenia i zwyczaje, pozwalał je zachowywać. W roku 539 przed naszą erą Cyrus podbił Babilon. Nie uważał się jednak za zdobywcę, lecz za wyzwoliciela, który uratował Babilończyków spod rządów tyrana. Potem zrobił coś zaskakującego. Uwolnił Żydów. Żydzi żyli w niewoli babilońskiej, odkąd Nabuchodonozor zniszczył Jerozolimę i tamtejszą świątynię. Teraz Cyrus ich uwolnił. Dziś można przypuszczać, że Cyrus chciał stworzyć państwo buforowe między swoim imperium i wrogim Egiptem. A jeśli nawet, co z tego? Najważniejsze, że nikt wcześniej nie zdecydował się na taki ruch i praktycznie nikt później. Nic dziwnego, że jest jedynym gojem, którego Biblia nazywa Zbawicielem. Pewien znany oksfordzki naukowiec powiedział kiedyś, że Cyrus zawsze miał dobrą prasę. To prawda. Zanim jednak zdołał uczynić z Persji jedyne supermocarstwo starożytnego świata, Cyrus Wielki zginął w bitwie w roku 530 przed naszą erą. Żył zbyt krótko, by pokazać, do czego jest zdolny poza polami bitew. Można go porównać do Juliusza Cezara, który podbił olbrzymie pałacie ziemi. Ale został zamordowany i nie zdążył stworzyć imperium. Kiedy Cyrus zginął, Persja miała 3 stolice: Babilon, Suzę i Ekbatanę. Kazał się pochować w swoim mieście Pasargadach, w grobowcu oddającym jego osobowość. Grobowiec Cyrusa jest skromny, pozbawiony zdobień, bardzo elegancki w swojej prostocie. Architekci Cyrusa wznieśli grób na wzór prostych i ciężkich konstrukcji zachodnich. Zaczęli od warstw wielkich kamiennych bloków. Potem przy użyciu ramp i dźwigów zbudowali 11-metrowy monument. Grobowiec Cyrusa to prosty, skromny pomnik człowieka, który stworzył największe do tej pory imperium świata. Mimo upływu 25 stuleci jest doskonale zachowany. Przez 30 lat żadna potęga na świecie nie mogła się równać z Cyrusem. Teraz tron był pusty, a starożytny świat pogrążał się w chaosie. W roku 530 przed naszą erą Cyrus Wielki, twórca największego imperium w dziejach, zmarł. Przyszłość Persji była zagrożona. Pojawiło się wielu pretendentów do tronu. W końcu władzę przejął daleki kuzyn Cyrusa, zdolny wojownik. Gdy opadł dym bitewny, jego panowanie było niepodważalne. Nazywał się Dariusz. Miał stać się jednym z największych władców Persji i jednym z największych budowniczych wszechczasów. Dariusz nie próżnował. Zaczął od przebudowy dawnej stolicy Suzy. Nowe pałace były zdobione glazurowaną cegłą. Opisy wspaniałości Suzy można znaleźć nawet w Biblii. Mówiąc o perskich pałacach, Grecy często wspominają Suzę. Wymienia je nawet starotestamentowa księga Estery. Nowy król Persji marzył jednak o nowej własnej stolicy.
W roku 518 przed naszą erą Dariusz rozpoczął jeden z najbardziej ambitnych projektów budowlanych starożytności. Miasto powstało nieopodal współczesnego Szirazu. Grecy zwali je Persepolis, czyli miastem Persów. Wszystkie tamtejsze pałace wznosiły się na kamiennej platformie, która miała podkreślać majestat imperium. Platforma jest olbrzymia. Jej powierzchnia wynosi 125 000 metrów kwadratowych. Dariusz musiał zmienić krajobraz. Jego budowniczowie zniwelowali część zbocza, po drugiej stronie wznieśli mur oporowy. Dariusz chciał, by kompleks był widoczny z daleka. W zastosowaniu platformy chodzi o to, by budowla była widoczna. To czyni ją bardziej imponującą. Persepolis było olbrzymim inżynieryjnym wyzwaniem. Jego mury mają 20 metrów wysokości i 12 metrów grubości. Ozdobą wielkich sal są niezwykłe kolumny. Sprowadzono tysiące architektów, rzemieślników i robotników oraz tony różnych materiałów. Większość starożytnych imperiów wykorzystywała armię niewolników. Dariusz, podobnie jak Cyrus, wolał płacić swoim budowniczym. Każdy robotnik dostawał wynagrodzenie. Kobiety też pracowały przy budowie. Płaca zależała od czasu pracy, jej jakości i stopnia trudności. Król nie oszczędzał. Persepolis miało być pomnikiem perskiej potęgi i chwały. Trzeba pamiętać o korzeniach Persów. Początkowo byli koczownikami. Mieszkali w namiotach, rozstawiali je, a potem zwijali i przenosili się gdzie indziej. Z czasem namioty stawały się coraz wspanialsze. W Persepolis mamy do czynienia z namiotami wykutymi w kamieniu. Apadana to nic innego jak wielki kamienny namiot. Apadana to wielka sala audycyjna w pałacu Dariusza. Każda z wielkich kamiennych kolumn wywodzi się z dawnych drewnianych słupów, utrzymujących płócienny dach. Oczywiście płócienny dach zmienił się w sklepienie z cedrowego drewna. Jak widać, u podstaw architektury Persów leży ich koczownicza przeszłość, choć nie tylko. Pałace były zdobione złotem i srebrem, bogatymi gobelinami i kolorowymi płytkami. Reliefy na ścianach ukazywały sceny odwiedzin dygnitarzy z odległych krain. Niezwykłe osiągnięcia budowniczych Persepolis sięgały daleko poza miejskie mury. Tamtejszy system wodociągów i kanalizacji nie miał sobie równych. Zanim powstały fundamenty, inżynierowie Dariusza budowali kanalizację. Kładli rury, które następnie zasypywano. Wodę sprowadzano kanatami. Ścieki odpływały rurami. Biegły pod ziemią, więc poza ludzkim wzrokiem. Nawet realizując monumentalny projekt budowlany, Dariusz nie zaprzestał prób powiększenia imperium. Pod mądrymi rządami Dariusza imperium perskie osiągnęło olbrzymie rozmiary. W jego skład wchodziły obecny Iran i Pakistan, część Armenii, Afganistan, Turcja, Egipt, Syria, Liban, Palestyna, Jordania i połacie Azji Środkowej, po północne Indie. To był prawdziwy kolos. By połączyć odległe zakątki imperium, Dariusz rozpoczął dwa śmiałe projekty. Jeden miał przecinać jego państwo na odcinku prawie 2500 kilometrów. Drugi miał połączyć Morze Czerwone ze Śródziemnym. Za panowania Dariusza I Wielkiego imperium perskie było olbrzymie. Król zapragnął połączyć jego odległe części. W roku 515 przed naszą erą nakazał zbudować wielką drogę z Afryki Północnej do Indii.
Szlak długości ponad 2,5 tysiąca kilometrów zyskał miano Drogi Królewskiej. To było wielkie osiągnięcie inżynieryjne. Droga wiodła przez góry, lasy i pustynie. Nawierzchnię stanowiła ubita ziemia. Persowie nie znali asfaltu, ale byli mistrzami w ubijaniu ziemi i żwiru. Twarda nawierzchnia drogi to konieczność w regionach o wysokim poziomie wód gruntowych. Nikt nie chce grzęznąć w błocie. Nikt nie chce wyciągać wozów z bagna. Trzeba więc podnieść drogę. A to oznacza wykorzystanie podsypki z jakiegoś materiału, który albo wchłonie wodę, albo uniemożliwi jej wypłynięcie. Wzdłuż Drogi Królewskiej powstało 111 stacji pocztowych i zajazdów, co 30 kilometrów. Podróżni mogli tam coś zjeść, przespać się i zmienić konie. Dla bezpieczeństwa droga była patrolowana przez zbrojnych strażników. Porozmawiam teraz z moim przyjacielem Lloydem Llewellinem Jonesem, profesorem historii starożytnej. Powiedz, czy droga naprawdę była tak bezpieczna? Tak. Dariusz dokonał niezwykłej rzeczy. Jesteśmy w Turcji, tą drogą moglibyśmy dotrzeć aż do środkowego Iranu. Jak szybko? Załóżmy, że jedziemy konno od jednej stacji do drugiej co 30 kilometrów. Zmieniamy konie. Moglibyśmy pokonać ten dystans w 6-7 dni. Czyli można było przesyłać wiadomości. Oczywiście. Poza tym było to błogosławieństwo dla handlu. Droga biegła przez całe państwo, przez różne tereny. Pokonywała rzeki, nawet Tygrys. Promami? Tak. Czasem biegła zboczami gór, czasem nad rzekami. Teren się zmienia. Nie ma tu systemów odwadniających. Nie ma odpływów? Właśnie. Droga ma szerokość ponad 3 metrów i jest utwardzona, co ułatwiało transport konny. Po prostu przyspieszała podróż. Było mi bardzo miło. Dziękuję Ci, że nam to wyjaśniłeś. Dariusz wciąż nie miał dość. Musiał zapanować nad jeszcze jednym zakątkiem świata – Afryką Północną. Chciał otworzyć wrota do jej bogactw. Jego inżynierowie zaprojektowali więc kanał łączący Morze Czerwone ze Śródziemiem. Wszyscy słyszeli o kanale sueskim, ale kto słyszał o kanale Dariusza? A miał ponad 200 kilometrów długości. Dzięki dobrej znajomości hydrologii inżynierowie Dariusza zbudowali kanał przy użyciu narzędzi z brązu i żelaza. Po wykuciu koryta wyłożyli je kamieniem, umożliwiając żeglugę. Budowa 200-kilometrowego kanału trwała 7 lat. Pracowały przy niej wielkie rzesze egipskich kamieniarzy i robotników. Kanał łączący Nil z Morzem Czerwonym nie był ciągłym szlakiem żeglugowym. W niektórych miejscach statki wyciągano na ląd i ciągnięto do kolejnego odcinka wodnego. Dariusz kazał zapisać: ja, Dariusz, król królów, zdobywca Egiptu, zbudowałem ten kanał. Połączył Morze Czerwone z Nilem, ułatwiając handel, po czym stwierdził: i statki płynęły przez mój kanał. W 500 roku przed naszą erą Persja była największym imperium w dziejach. Przewyższała nawet rozmiarami i potęgą Rzym u szczytu jego świetności 400 lat później. Persja była niezwyciężona. Jej żądza podbojów zaczęła zagrażać innej rosnącej potędze, greckim miastom-państwom. Podam kilka informacji geograficznych. Ten bezmiar wody to Morze Czarne. Ten mniejszy zbiornik to cieśnina Bosfor łącząca Morze Czarne ze Śródziemiem. Jestem w Azji Mniejszej. Tam znajduje się Europa.
W roku 494 przed naszą erą Dariusz stłumił bunt miast na wybrzeżu Turcji. Tyle tylko, że bunt wspierał Ateny. Dariusz postanowił dać im nauczkę i uderzyć na Grecję. Tylko jak? Musiał przebyć morze. Zebrał mnóstwo statków. Zbudował z nich rodzaj mostu pontonowego i poprowadził nim swą armię. Herodot podaje, że liczyła aż 70 000 ludzi. Niesamowite. Perscy inżynierowie połączyli oba brzegi Bosforu przy użyciu powiązanych statków. Potem zbudowali na nich drogę, łącząc Azję z Europą. Nawierzchnia była z desek. Pod nią znajdowała się ubita ziemia bądź konstrukcja drewniana, która zapewniała mostowi stabilność. Statki nie mogły się kołysać, musiały więc być odpowiednio zakotwiczone i obciążone. Najmniejsza różnica mogła doprowadzić do zerwania mostu. Drewniana nawierzchnia musiała wytrzymać nie tylko ciężar armii, także napór wzburzonych wód Bosforu. To było wielkie osiągnięcie całe tysiąclecia przed komputerami. Jest koniec sierpnia 490 roku przed naszą erą. Dariusz wkroczył już do Grecji i zajął Macedonię. Czeka go starcie z greckim wodzem Miltiadesem i ateńsko-koryncką armią w bitwie pod Maratonem. Wielka armia perska liczyła 60 000 ludzi, choć niektóre źródła mówią nawet o 140 lub 250 000. Wystarczy powiedzieć, że Greków było 10 razy mniej. Ich jedyną szansą było wezwanie posiłków. Niejaki Filipides pokonał odległość z Maratonu do Sparty w 2 dni. Stąd nazwa współczesnego biegu na dystansie 42 km Maraton. Obie armie stanęły naprzeciw siebie na wielkiej równinie. Wydawało się, że olbrzymie siły perskie rozniosą w pył o wiele mniej licznych Greków. To był początek tak zwanych wojen perskich. Grecy uderzyli na Persów, którzy spodziewali się łatwego zwycięstwa. Nagle greckie odwody uderzyły na skrzydła wroga. Wciągnięci w pułapkę Persowie ponieśli ciężkie straty i rzucili się do ucieczki. Dla Greków było to wielkie zwycięstwo. Dla Persów drobne niepowodzenie na drodze do dominacji nad światem. Dariusz wrócił do ojczyzny. Zamierzał się zająć upiększeniem swej stolicy, Persepolis. Nigdy tam nie dotarł. W roku 485 przed naszą erą zmarł w trakcie tłumienia buntu w Egipcie. Zostawił po sobie imperium, które na nowo zdefiniowało pojęcia potęgi i chwały. Zapobiegł powtórce chaosu po śmierci Cyrusa, wcześniej wyznaczając na następcę swojego syna, Xerxesa. Cyrus innowator i Dariusz ekspansjonista wysoko ustawili poprzeczkę, ale Xerxes całe życie przygotowywał się do roli króla. Zaczął od stłumienia rebelii w Babilonie i Egipcie, a potem ruszył na Greków. Grecja była mu solą wokół. Część historyków twierdzi, że wykonał jedynie uderzenie wyprzedzające. Inni uważają, że chciał zrealizować plany ojca. Jakkolwiek było, Grecy nie bali się już Persów. Przecież pokonali ich pod Maratonem. Xerxes sprzymierzył się z Kartagińczykami z obecnej północnej Tunezji i postanowił pokonać Greków na morzu. Rok 480 przed naszą erą. Imperium perskie jest u szczytu potęgi. Wielkie i niewyobrażalnie bogate. 10 lat wcześniej Grecy pokonali Dariusza Wielkiego w bitwie pod Maratonem. Jego syn Xerxes jest kolejnym przedstawicielem perskiej dynastii Achemenidów i marzy o zemście. Grecja dopiero nabiera znaczenia. To wciąż luźna koalicja różnych miast państw, od demokracji po dyktaturę. Łączy je tylko jedno – nienawiść do Persji. Świat starożytny stoi w obliczu II wojny perskiej.
Jej wynik zdecyduje o losach współczesnego świata. Grecy uważali, że wszyscy poza nimi są barbarzyńcami. Cały spór między Wschodem a Zachodem zaczął się prawdopodobnie od Greków i Persów i trwa do dziś. Perska inwazja na Grecję miała być jednym z najbardziej niezwykłych przykładów połączenia inżynierii i strategii w dziejach wojny. Była to operacja lądowo-morska z wykorzystaniem najnowszych osiągnięć techniki. Xerxes chciał, by jego armia weszła do Grecji w pobliżu przesmyku pod górą Athos. Tamtejsze wody były zbyt niespokojne, więc król kazał przekopać przesmyk. Dzięki rozległej wiedzy i olbrzymim zasobom ludzkim, perscy inżynierowie dokonali tego w zaledwie pół roku. Kolejne wyzwanie okazało się jeszcze trudniejsze. Wielka perska armia musiała pokonać Hellespont, cieśninę o szerokości 2,5 km. Wyczyn inżynierów Xerxesa do dziś zalicza się do najbardziej ambitnych projektów w dziejach kampanii militarnych. Na wzór ojca Xerxes nakazał budowę podwójnego mostu pontonowego przez Hellespont. Miał on przyćmić nawet most Dariusza przez Bosfor. W roku 480 przed naszą erą statki ustawiono w linii. Jak zapewniono im stabilność? Musiało to być trudne. Wody Hellespontu potrafią być niespokojne. Rząd statków był połączony naprężonymi linami. Europę z Azją łączyły prawdopodobnie dwie liny, które utrzymywały statki w miejscu. A trzeba pamiętać, że po moście przeszła wielka armia. Prawdopodobnie aż 240 000 ludzi. Liny sprawiały, że most był w miarę elastyczny i nie rozpadał się pod wpływem fal. Każde przęsło opierało się na dwóch statkach połączonych deskami. Całość mogła swobodnie się kołysać na falach, amortyzując ich siłę. Następnie perscy inżynierowie zbudowali na statkach platformę, a na niej ułożyli drewnianą nawierzchnię. Nad Helespontem wyrósł most z desek wspartych na statkach. Trzeba pamiętać, że przejechały nim tysiące koni kawaleryjskich, w tym ciężka jazda. Most pontonowy był niezwykle stabilny, dzięki czemu Xerxes mógł wkroczyć do Europy i w razie potrzeby wrócić. Most czekał. Przez krótką chwilę Europa i Azja były połączone. 10 dni później, po zakończeniu budowy mostu, Xerxes wkroczył na teren Europy. Przez most przeszła armia z wyposażeniem oraz kawaleria. Konstrukcja wytrzymała. Ani ciężar armii, ani wzburzone wody Bosforu nie dały jej rady. Plan Xerxesa był prosty. Miał olbrzymią przewagę liczebną i zamierzał pokonać Greków na lądzie i morzu. Grekami dowodził Temistokles. Wiedział, że nie pokona Persów na lądzie. Zaplanował więc pułapkę, w którą chciał wciągnąć perską flotę. W tajemnicy wycofał swoją armię, zostawiając jedynie 6 000 Spartanów. W sierpniu 480 roku przed naszą erą obie armie spotkały się w miejscu wybranym przez Greków, pod Termopilami, w wąwozie tak wąskim, że mieścił się w nim tylko jeden rydwan. Persowie utknęli tam na wiele dni, tak jak chcieli Grecy. Podobnie jak ojciec, Xerxes wchodził prosto w grecką pułapkę. Po pokonaniu wąwozu Persowie z łatwością rozbili mały oddział Spartan, których Temistokles zostawił na przynętę. Potem ruszyli na Ateny. Kiedy Xerxes dotarł do Aten, miasto było puste. Król Persów zrozumiał, że został przechytrzony. Ateńczycy musieli za to zapłacić.
Przez wieki Persowie szczycili się tolerancją wobec podbitych królów. Tym razem było inaczej. Wbrew tradycji Xerxes kazał spalić Ateny. Natychmiast tego pożałował. Następnego ranka kazał odbudować miasto. Było już jednak za późno. Wybuch gniewu Xerxesa miał mieć dramatyczne skutki dla Persji 200 lat później. Na razie jednak wojna trwała. W tym samym czasie Temistokles zastawiał swoją pułapkę. Zamierzał zwabić perską flotę do wąskiej cieśniny pod Saleminą, a potem zaatakować. Ciężkie okręty perskie nie mogły manewrować w wąskiej cieśninie. Grecy wykorzystywali swoje triery jak wielkie tarany, niszcząc jednostki wroga. Dla Greków było to wielkie zwycięstwo. Xerxes wrócił do domu pokonany, król imperium, które nie było już niezwyciężone. W czasie bitwy pod Salaminą doszło do wydarzenia, które pomogło Persom zachować twarz. Niejaka Artemizja, jedyna kobieta kapitan w perskiej flocie, nabrała Greków, niszcząc jeden z własnych okrętów, a potem zdołała uciec. Jej spryt tak zachwycił Xerxesa, że miał powiedzieć: moi mężczyźni stali się kobietami, a kobiety mężczyznami. Po wojnach perskich Ateny weszły w swój złoty wiek, a sama Persja była zagrożona. Ostatni cios zadał jej młody władca, który podziwiał perskich królów. Rok 480 przed naszą erą. Grecy pokonali perską flotę pod Salaminą. Mit niezwyciężoności imperium legł w gruzach. Mimo to Persja wciąż była potężna. Xerxes zmarł 15 lat później, w roku 465 przed naszą erą. Zostawił imperium synowi Artaxerxesowi, który zamierzał przywrócić Persji dawną chwałę. Zaczął od kontynuacji projektu budowlanego zapoczątkowanego przez jego dziada Dariusza. 40 lat po rozpoczęciu prac Persepolis, wspaniała stolica Persów, wciąż nie była ukończona. Artaxerxes zamierzał osobiście nadzorować ostatni wielki wysiłek budowlany Imperium Perskiego. Dziś budowlę tę zwiemy salą 100 kolumn. Wiemy, że sala miała wymiary około 60 metrów na 60 metrów. Była prawie idealnym kwadratem. Niezwykłość perskich kolumn polega na tym, że zdają się wznosić dziesiątki metrów ku niebu. Na ich powierzchni nie ma żadnych zakłóceń, są idealnie pionowe. Wykuwano je prymitywnymi narzędziami, kamiennymi młotkami i brązowymi dłutami. A mimo to są tak doskonałe, że z pewnością wyszły spod ręki mistrzów. Składają się z 7 lub 8 bębnów stawianych jeden na drugi. Przy ich wznoszeniu używano rusztowań i dźwigów. Każdy wasal, każdy namiestnik odległej prowincji i w ogóle wszyscy, którzy wchodzili do tej sali, byli przytłoczeni jej ogromem oraz istnym lasem kolumn. To było naprawdę niezwykłe osiągnięcie. W całym Imperium Perskim nadal powstawały jedne z najwspanialszych budowli starożytnego świata. W roku 353 przed naszą erą żona satrapy prowincji Kari zbudowała wspaniały grobowiec dla swego męża. Jej dzieło zostało zaliczone w poczet 7 cudów starożytnego świata. To mauzoleum Mauzolosa w Halikarnasie. Marmurowy monument miał 45 metrów wysokości i wspaniały dziedziniec.
Dach wieńczyła piramida ze stopniami na każdym boku. Były to schody do niebios. Ponad 2,5 tysiąca lat później, na wzór mauzoleum w Halikarnasie, zbudowano grób amerykańskiego prezydenta Ulyssesa Granta w Nowym Jorku. W IV wieku przed naszą erą perscy inżynierowie wciąż byli najlepsi na świecie. Niestety, mimo strzelistych kolumn i lśniących pałaców, fundamenty Imperium Perskiego zaczynały się chwiać. Wkrótce u jego bram stanął wróg. Kiedy Ateny wsparły rebelię w Egipcie, a Grecy zajęli Memfis, Artaxerxes opuścił swoją stolicę i wyruszył na wojnę. Zamierzał rozbić Greków i przywrócić w Egipcie perskie rządy. To miało być ostatnie zwycięstwo Persów. Artaxerxes zmarł w roku 424 przed naszą erą. Po jego śmierci doszło do krwawych walk o tron, trwających aż 80 lat. Kiedy Persja zmagała się z wojną domową i zepsuciem, młody macedoński książę uważnie czytał Herodota oraz opisy dokonań perskiego bohatera Cyrusa Wielkiego. Książę zamierzał podbić cały świat. Nazywał się Aleksander. W roku 336 przed naszą erą na tronie Persji zasiadł daleki krewny Artaxerxesa, Dariusz III. Przeszedł do historii jako król, który utracił imperium. Przez 4 kolejne lata Aleksander i Dariusz stoczyli kilka bitew. Alexander and Darius III met head to head in a series of fierce battles, as Darius III's Armia Dariusza powoli cofała się w głąb kraju. W roku 330 przed naszą erą Aleksander stanął u bram perły w koronie imperium, Persepolis. Aleksander przyjął perską politykę szacunku dla pokonanych. Zabronił swoim ludziom plądrowania podbitych ziem. Ale czy mógł zapanować nad żołnierzami, którzy właśnie pokonali najwspanialsze imperium na ziemi? Może żołnierze byli nieuważni, może pragnęli zemsty, a może pamiętali o spaleniu Aten. Jakkolwiek było, w Persepolis stracili nad sobą panowanie. Przygotowano wielkie uroczystości, w trakcie których obrabowano skarbiec. Co gorsza, żołnierze dopuścili się straszliwej zbrodni. Spalili Persepolis. Aleksander nie był zwolennikiem niszczenia. Pożar Persepolis był prawdopodobnie symbolem. Nie gestem czysto niszczycielskim, lecz symbolicznym. Na ścianach wisiały gobeliny, na podłogach leżały dywany. Pożar mógł być wzniesiony celowo, ale i przypadkowo. Jeśli Aleksander chciałby, uważano go za prawego achemenickiego władcę, po co miałby niszczyć Persepolis? Nie było wtedy straży pożarnej. Pożar rozprzestrzeniał się błyskawicznie. Strawił prawie wszystko. Dariusz III zdołał uciec, ale latem 330 roku przed naszą erą został zamordowany przez własnych ludzi. Ostatni król dynastii Achemenidów nie żył. Aleksander pochował go z honorami, a potem poślubił jego córkę. Ogłosił się władcą achemenickim, dodając ostatni rozdział do historii imperium, które obejmowało 3 kontynenty i istniało ponad 2700 lat. Aleksander podziwiał perskich królów. Kazał ścigać i zabić morderców Dariusza. Wierzył, że tylko król może zabić króla. Czy sam pozbawiłby go życia? Zapewne nie. Aleksander nie tworzył imperium, on je zdobywał. Imperium już istniało, stworzone przez Cyrusa Wielkiego. Aleksander potrafił wykorzystać zdobycze imperium, które istniało na długo przed jego narodzinami. Imperium, którego naukowe i kulturowe dziedzictwo kształtowało świat przez wiele lat po śmierci Aleksandra. Nazywam się Peter Weller. Dziękuję za uwagę. Wersja polska Studio Publishing.